Dzień dobry, witam serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Obieży świat. Na podwórku, w pewnym domku, koło pewnego domku, siedział Obieży świat. Obieży świat to jest taki ktoś, który w wielu miejscach na świecie był, dużo widział, daje sobie zgodę na to, by dać radę w każdych warunkach życia, ale też w każdych warunkach życia daje sobie radę. I tak siedział na podwórku i śpiewał. Śpiewał, śpiewał, myślał o tych wszystkich swoich podróżach i wyśpiewywał je. Rośliny, które były w ogrodzie, nastawiły wszystkie uszy i zaczęły słuchać. No bo wiadomo, Obieży świat nucił, śpiewał. Z tego nucenia i śpiewania dowiadywały się wszystkiego, gdzie Obieży świat był, więc to było szalenie ciekawe. Nawet tak zastygły, bez ruchu i słuchały. Spod szopy wyszły też myszy. I myszy też zamieniły się w słuch. Raptem z norki pod szopą wyskoczyła najważniejsza mysz. Zobaczyła, co się dzieje i szur z powrotem do szopy. Zaczęła zaganiać wszystkie myszy, żeby i one słyszały to, co mówi Obieży świat. Ale jedna z myszek, taka butna myszka, chociaż najmniejsza, rzekła do tej głównej, najstarszej myszy: co mi tam Obieży świat? Sama wiem to, co wiem. Też coś. Myślisz, że się czegoś nauczę od tego Obieży świata? Ale wiesz, on był i tu, i tam. My byłyśmy bez możliwości bycia tam. On naprawdę może nas poinstruować i możemy tak dużo wiedzieć spraw i rzeczy, że gdybyśmy się znalazły w takich warunkach, to byśmy dały radę. A no dobrze, rzekła myszka i wyszła norką. Usiadła, właściwie położyła się i słuchała. A Obieży świat opowiadał i opowiadał. Naraz zaczął opowiadać, śpiewając o tym, jak pewnego dnia mała myszka złamała nóżkę i jak poszła do kwiatka, który nazywał się tulipan, i ten tulipan cały czas jej wyjaśniał, co ona ma zrobić, żeby nóżka wyzdrowiała. Mała myszka spojrzała na swoją nóżkę, poruszyła nią i przypomniała sobie, że 3 dni temu faktycznie jej nóżka wpadła w dołek i nawet ma ją trochę skręconą. Pomyślała. Jednak najstarsza mysz miała słuszność. Dobrze, że mnie tu przygoniła. Muszę poszukać tulipana i o wszystko go wypytać, tak, żeby moja nóżka wyzdrowiała. W tym momencie, jak to pomyślała, Obieży świat wstał, posiedział na trawie na swoim podwórku i skierował się do szopy. Myszka mała już się chciała cofnąć, bo pomyślała, że on to wszystko usłyszał, ale zobaczyła na jego twarzy taką wesołość, więc zatrzymała się. Może jeszcze coś powie, takiego, o czym ja nie wiem, i może się czegoś dowiem i będzie lepsza jakość życia. Ten Obieży świat jest mądry, powiedziała do najstarszej myszy,
a ta pokiwała głową. Obieży świat podszedł i stanął tak blisko myszek, że je zobaczył, a one radośnie wszystkie zaklaskały. Uśmiechnął się. Wiecie co? Dzisiaj już wszystko wyśpiewałem, wynuciłem, wszystko opowiedziałem. Za 2-3 dni znowu ruszę w podróż. Nazbieram nowych doświadczeń, doznań, przeżyć, realizacji, spełnień i gdy tu wrócę, znowu wszystko wam wyśpiewam. Dziękujemy, rzekły rośliny w ogrodzie. Myszki również przyłączyły się do tego podziękowania. Będziemy czekać. Życzymy ci dobrej drogi. Wracaj szybko. Obieży świacie. Wrócę do was, wrócę i opowiem. Mam komu to opowiedzieć i z kim się dzielić tym, co mi się zdarzyło w życiu. A my możemy z tego korzystać, uczyć się. Mamy dzięki temu lepszą jakość życia. Jeśli to wprowadzimy w życie, my też ci dziękujemy. A zatem wdzięczność jest po obu stronach, rzekł obieży świat. I odwrócił się od publiczności, która go słuchała, wędrując już, udając się do swojej chałupki, domu. Pytanie do ciebie. Od kogo najchętniej i czego się uczysz? Kto jest dla ciebie taką osobą, która w różnych sprawach i rzeczach coś wie, czego i ty chcesz się dowiedzieć? Dziękuję. Cześć wam.